Jedna pani u nas, taka starsza pani, powiedziała, że wraca do nas, bo czasami jej ten klimat przypomina jeszcze tych sklepików małych, jak byli podczas po wojnie. I on mi powiedział kiedyś: mama, dlaczego ty masz taką pracę, że w nocy mnie odprowadzasz i w nocy zabierasz ze szkoły? I ja tak pomyślałam: o Jezu, dziecko, naprawdę, muszę coś zmienić. Przyjechałam sama z 2 dzieci, czyli mój mąż został tam jeszcze na Ukrainie. Byłam tu i matką, i tatą, i babcią, i całą rodziną dla swoich dzieci. I ja zobaczyłam, że dużo takich małych sklepików obok naszego domu, tak, nie idziemy gdzieś tam dalej, upadli po prostu, nie przeżyli tej pandemii, a Żabka nadal stała i stoi. Żabka rozszerzyła swoje oferty dla obcokrajowców. Stabilny biznes w niepewnych czasach? Masz to jak w Żabce. Nazywam się Jarosław Kuźniar i lubię pytać. W tej specjalnej serii porozmawiam z przedsiębiorcami, którzy prowadzą swoje sklepy Żabka, franczyzobiorcami. Chcę poznać ich historię, codzienne życie, motywacje i powody, dla których zdecydowali się poprowadzić własny sklep pod szyldem Żabki. Zaczynamy. Julia, jak często sprawdzasz wyniki sklepu? Prawie codziennie. Raz dziennie? No, sprawdzam. Wystarczy? No, dla mnie wystarczy. No, raz dziennie to na 100% sprawdzam. Czyli utalentowana księgowa nie musi tego robić częściej po prostu. No nie muszę. Czasami dużo raportów jeszcze oglądam w ciągu tygodnia, ale tak wyniki na przykład sprzedaży, ilość paragonów to sprawdzam codziennie to na 100%. Bo my mamy dobry podgląd, mamy program Cyberstoż i tam akurat nam wyświetla się na bieżąco. Czy twoje doświadczenie to i wykształcenie, i to, co robiłaś wcześniej, czyli praca w księgowości, pomaga ci w tym biznesie? Tak, oczywiście, że pomaga. W jakim Oczywiście, sensie? że pomaga. No po pierwsze, nie miałam problemu z programami, tak, które Żabka ma. I teraz jestem trenerem i szkole innych kandydatów, to widzę, że dużo osób mylą się, tak, te wszystkie pojęcia, gdzie szukać, jakiegoś raportu. Czyli u mnie na przykład, no oczywiście, że nie sprawdzę żadnego to zamieszania, bo tyle już programów w swoim życiu opanowałam i to pomaga mi. Pomaga i w codziennej pracy również. W ogóle jak popatrzymy na ciebie jako bizneswoman, myślisz tak o sobie, że jesteś przedsiębiorczynią? W Polsce mówimy bizneswoman, czy nie? No powiem tak, że nigdy nie myślałam, że będę miała swój biznes, ale tak życie stało, że oczywiście, że teraz mam. Nie powiem, że aż jestem taką bizneswoman. Ale w okolicy wszyscy o mnie wiedzą. Ale oczywiście, że no tak. I staram się, żeby wszyscy wiedzieli. Co ci sprawia dzisiaj, mimo doświadczenia ogromnego ekonomicznego, największe wyzwanie w prowadzeniu tego biznesu? Chyba może praca z ludźmi. Bo czasami naprawdę posiadamy tak, jakieś tam umiejętności i rozwijamy wraz z siecią, tak, rozwijamy te nasze umiejętności, ale czasami musimy być po prostu takim psychologiem w pracy. To praca z ludźmi chyba takie najważniejsze, takie wyzwanie. Jak się uczysz tego, żeby wiedzieć, jak z nimi pracować? Jak się uczysz tego, żeby umieć sobie z takimi sytuacjami radzić? No po pierwsze mamy jeszcze szkolenie, tak, na różne takie tematy, zarządzanie zespołem, ludźmi. No i tak samo sobie doszkalam, tak, w internecie szukam informacji, jak w takiej sytuacji postąpić, jak w takiej... No i Choć to... właściwie co człowiek, to sytuacja, nie? Tak. To nie jest łatwe. Tak. Ale tak. lubisz to? Lubię to. Lubię, bo czasami oglądam również różne nagrania takie z psychologami i odnośnie dzieci, bo mam 2 dzieci, oczywiście, że również no trudny temat, tak, teraz taka młodzież trudna jest i dlatego cały czas jakby patrzę, oglądam. I budujesz się w ten sposób. I buduję się, i rozwijam się. Swoją tak. własną wiedzę. Tak. Natomiast mówisz, że zbudowanie zespołu jest największym wyzwaniem i później praca z zespołem. Pamiętasz swoją pierwszą rekrutację? Swoją? Czy jak ja rekrutowałam? Swoją, czyli ty jesteś szefową i ty rekrutujesz. No akurat pierwsza rekrutacja była u mnie łatwa, bo dziewczyna przyszła, otwieraliśmy sklep i ona tak naprawdę pracowała w tym sklepie, tak, czyli ona została z nami, czyli ta rekrutacja nie była taka, którą teraz na przykład tak prowadzę. Czyli nie weryfikowałeś, wiedziałaś, że można jej zaufać. Tak, czyli wiedziałam, że ta dziewczyna jest A pierwszy zaufana. pracownik, którego sama ty szukałaś, to co? Jak to wyglądało? Pierwszy pracownik również trafił mnie przez przypadek, czyli dziewczyna sama przyszła. Oczywiście, że A co, troszeczkę przyszła, miałam... mówi, o widzę, że jest sklep, szukam pracy, Tak, masz czyli dla mnie szuka zajęcie? pracy, tak, ona zobaczyła, tak, bo ja miałam akurat wywieszone Że szukasz. ofertę, tak, że szukam pracownika. No i dziewczyna przyszła, powiedziała, no to dobrze, zobaczyli pierwszy, drugi dzień, zapytała mnie oczywiście, że te pytania, które mnie interesowali w pracy. No i ta dziewczyna akurat została. Jakie to są pytania? No po pierwsze,
że zobaczyłam, czy dziewczyna jest odpowiedzialna, czy nie. Ja Jak to akurat sprawdzasz? jak ona się zachowywała się na tym rekrutacyjnym naszym momencie. Interview. No i później kolejnego dnia, jak przyszła do pracy, czyli 2-3 dni, tak patrzyłam na nią pod tym kątem. No i ta dziewczyna została ze mną i teraz pracuje. Jesteś dobrą szefową? Mamy czas. Mam nadzieję, że tak. Jak pracownicy wracają, bo stało się, że dziewczyna u mnie 2 miesiące zwolniła się, bo coś była już zmęczona, a teraz wróciła, powiedziała, że nie chce wrócić. Bo... Julia zawsze tylko z tobą. Tak, powiedziała, że akurat jej ta atmosfera odpowiada i wróciła do nas do pracy. Czyli ja uważam, jak pracownik wraca, no to jest dobra atmosfera w pracy, tak? Co to znaczy dobra atmosfera? Pytam o to, wiem, że wydawać by się mogło to pytanie banalne, natomiast zastanawiam się, starasz się stworzyć takie miejsce, do którego, tak jak mówisz, ludzie wracają, twoi pracownicy, ale także klienci. Stąd pytanie o tą atmosferę, także w kontekście sieci, która musi być jakoś powtarzalna. Między twoją Żabką w Ursusie, a Żabką, nie wiem, Kuby w Gdańsku musi być jakaś powtarzalność, No tak. ale jednocześnie unikalna atmosfera. Jak to połączyć? No staramy się połączyć. Po pierwsze mamy standardy sieci, tak, które każdy z nas stara się zachować te standardy. No a po drugie już sami od siebie dodajemy tą atmosferę, tak. Mamy stałych klientów. Czasami pani przyjdzie, powie, o moja córka chce, nie wiem, jakieś tam gorące bułeczki, czy pani może zrobić tam na przykład przez 12. No to dobrze zrobimy, czyli dla nas to nie trudno, bo i tak odpiekamy cały czas, tak, ale wiem, że ta jej córka będzie szła ze szkoły i może zabrać tą gorącą bułeczkę, tak, do domu. Matka jest spokojna, jest zadowolona i my mamy klienta. Tak? Czyli to są w sumie szczegóły, które decydują o tym, że ludzie wracają, tak? Tak. Uważam, że to tak. Pytam o to dlatego, że to brzmi trochę jak w takiej dobrej włoskiej kawiarni, gdzie ktoś wchodzi i od razu wiesz, co masz mu podać. Czy to ma być espresso, czy podwójne espresso i zakładam, że to trochę tak samo u was wygląda. Tak, z uwagi na to, że w niedzielę pracujemy my jako franczyzobiorcy, to również cały czas mamy do czynienia z tymi klientami, tak? I wiemy i znamy ich potrzeby i tak naprawdę klienci lubią kontaktować się z nami. Tak? Nie to, że tylko z pracownikami, którzy stoją u nas na kasie, ale i z nami, bo czasami coś pytam, porozmawiają o sobie, powiedzą jak u nich w rodzinie. I jedna pani u nas, taka starsza pani, powiedziała, że wraca do nas, bo czasami jej ten klimat przypomina jeszcze tych sklepików małych, jak byli podczas po wojnie, jak ona z mamą swoją chodziła. Czyli no, dla nas to było naprawdę takie ciepłe i takie miłe, tak? Że jesteśmy taką dużą siecią, a z drugiej strony jesteśmy taki przytulni, że ludzie za atmosferą wracają do Myślę nas. nad słowem, którego użyję za chwilę, czy ono nie będzie przesadne, ale będziesz najlepszym adresatem tego pytania. To jest jakiś rodzaj przyjaźni też z klientami? Tak. Wymiany czasem bardzo tak. szczegółowych, życiowych rzeczy? Czyli nie dopytuję ich, No tak? tak. Ale czasami jak ktoś powie, no to oczywiście, że zapytamy, tak? Jest Bo czas widać, na to. że tak, bo widzimy, że człowiek chce na przykład, żeby u niego o czymś tam zapytali, tak? Jak był u nas jeden pan, klient, urodził się u niego wnuk i on cały czas o tym wnusie opowiada. No przecież nie będziesz I sam... zapomniał o zakupach. No nie zapomniał, ale akurat robił zakupy dla swojego syna, tak? U którego się urodził. Dlatego staramy się tak słuchać i... Przychodzą do ciebie i mówią, pytają o Ukrainę? Jak rozpoczęła się ta wojna, to tak. Teraz już tak temat troszeczkę uspokoił się, a na początek to tak było. Czy dla ciebie obcokrajowca w Polsce, jakby nie było, wiem, że nie jesteś tu chwilę, jesteś ładnych parę lat, to był trudny początek, zabranie się za własny biznes? To była trudna decyzja? Była trudna decyzja, czyli na początek w ogóle o tym nie myślałam, jak przyjechałam, tak? Początki w ogóle były trudne i emocjonalnie, i pod różnym kątem, bo przyjechałam sama z 2 dzieci, czyli mój mąż został tam jeszcze na Ukrainie. I pamiętam, jak czasami w nocy plakałam, jak oni już idą spać, a ja plakałam, bo nie wiedziałam, czy dobrą decyzję podjęłam. Że tak? przyjechałaś? Tak, bo tak naprawdę spakowałam tylko walizki, najważniejsze rzeczy i wyjechałam. Z jakim zamiarem? Na dłużej? Na chwilę? Na zawsze? Wtedy jeszcze nie wiedziałam, czyli po prostu wyjechałam. Wyjechałam, bo jesteśmy z Doniecku i wyjechałam jeszcze w 16 roku. Przed tym, jak wyjechałam, jeszcze 2 lata, tak naprawdę podróżowaliśmy po całej Ukrainie. Moja córka w trakcie 2 lat chyba 4 albo 5 szkoły zmieniła. No i później powiedziałam, nie, stop, już starczy. Czy dla potrzebne nich coś. to Tak, zrobiłaś? zrobiłam dla nich, bo do pracy poszłam, jak przyjechałam. Chyba 2 tygodnie minęło, ja już poszłam do pracy. Byłaś księgową. Tak.
było trudne, bo pani do mnie mówi na przykład, księgujemy na takie konta. No dobra, wiem, że musiałam nauczyć się nowych numerach tego konta, ale w ogóle nie wiedziałam, co to jest konto. Bo taka była szybka decyzja, że nie miałam czasu po prostu na tą naukę języka polskiego, tak? Czyli oglądałam jakieś tam filmiki, ale takie podstawowe Jasne. rzeczy. No, Ale no poradziłeś sobie. No poradziłam. Czy to, Musiałam poradzić. Bo zakładam, że to jest taki zawód, że go się uprawia właściwie najdłużej jak można, księgowość. Nie? Że Tak, jakby to akurat mi siedzi pomogło. w duszy. Tak. Ale zdecydowałaś się na własny biznes. Dlaczego? Skąd ta decyzja? No bo pracując już wiedziałam, że miałam jakiś zakres finansowy, tak? Czyli już wyżej nie dostanę to wynagrodzenie. Albo muszę pracować więcej i weekendy, i poświęcać więcej czasu pracy. I Żeby oczywiście, zarobić że miesiąc będę do tak, miesiąca więcej. będę miała większe to wynagrodzenie. Albo po prostu coś zmienić. No i w takiej sytuacji, jak już byłam, rozważałam i po pierwsze moja firma, gdzie ja pracowałam, wyjechała poza Warszawą, czyli ten dojazd w prawie 1,5 godziny zajmował mi. stronę. No to tak, było strasznie długo. Natomiast byłaś cały czas 2 dzieci i musiałaś podjąć decyzję, pewnie myśląc też o nich, prawda? A zakładanie własnego biznesu, no to jest ryzyko zawsze, nie? No w O tym wiele akurat, więcej kompetencji, o wiele więcej wyzwań, o wiele więcej problemów, innych problemów i tak dalej, więc no tak, no to akurat mi jeszcze pomógł i wspierał mąż, tak powiedział, że dobrze, no spróbujemy, zobaczymy jak to będzie, tak. Ja również przeanalizowałam sobie, oczywiście, Jak że to księgowa? wchodzą w ten biznes. Akurat to było w trakcie pandemii. I ja zobaczyłam, że dużo takich małych sklepików obok naszego domu, tak, nie jedziemy gdzieś tam dalej, upadli, po prostu nie przeżyli tej pandemii, a Żabka nadal stała i stoi, tak. zaczęłaś I się zastanawiać dlaczego. Tak. Analizować tak. model biznesowy też? Tak. Bo skoro rozumiałaś cyfry, pewnie bardziej niż inni, którzy księgowymi nie są na co dzień, rozumiem, że to ci też ułatwiło podjęcie decyzji? Tak, ułatwiło mi to podjęcie decyzji i jak poszłam na szkolenie, pomyślałam, dobrze, spróbuję, pójdę na szkolenie, zobaczę, jak to już wygląda tam, tak? Nie tylko słuchając opinii innych, a tam. I byłam na szkoleniu u trenerki, również dziewczyny w Warszawie. Akurat ona miała taki mały sklep w Biurowcach. I to, jak mówiłam, że to było podczas pandemii. Ja zapytałam, jak jej Żabka pomaga, jak ją wspiera, że ona teraz nie ma takiego obrotu, jak miała. Ona powiedziała, że mają rabaty tam dodatkowe i to wszystko, czyli tak naprawdę Żabka wspierała i ona miała z czego żyć. To była dobra decyzja? Na razie powiem, że to była dobra decyzja, bo czasami tak mi się wydaje, że w swoim życiu albo mam intuicję, albo ktoś mi wyżej kieruje. Na przykład jak przed wyjazdem do Polski myśleliśmy, że zamieszkamy w Bucie pod Kijowem, tak? A później jak zaczęła się ta wojna wszędzie, no to Bucia po prostu pierwsza, która ucierpiała. I Strasznie pomyślałam, ucierpiała. że dobrze, że podjęłam taką decyzję i wyjechałam. I dlatego tak z Żabką, tak? Czyli podjęłam tą decyzję, może kieruję się tym, co miałam w życiu akurat w tym okresie, albo może intuicją. Mówiłaś, Julia, że pracowałaś jako księgowa i to było okej, ale żeby móc utrzymać rodzinę i móc ją rozwijać i rozwijać też siebie, potrzebowałabyś pracować jeszcze więcej. To był jeden z powodów, dla którego chciałaś to totalnie zmienić. Czy dzisiaj masz szansę na to, żeby mieć i prywatnego życia więcej, i zawodowego życia, spełnionego zawodowego życia więcej? Tak, oczywiście, że akurat tym się kierowałam, jak zmieniałam pracę. Tak jak mówiłam wcześniej, że dojazdy do pracy zajmowali mi. Teraz mam do pracy dosłownie 10 minut i oczywiście, że mogę połączyć życie prywatne, poświęcić więcej czasu dzieciom, na przykład zawiesić dodatkowe zajęcia, czyli nie muszę być tak od 8 do 16 albo więcej, tak i jeszcze dojeżdżając, bo akurat... Dlaczego jeszcze zdecydowałam się zmienić pracę? Bo pamiętam, jak mój syn, bo byłam tu i matką, i tatą, i babcią, i całą rodziną dla swoich dzieci przez dłuższy czas. I pamiętam, jak odprowadzałam swojego syna do szkoły, już do zerówki, świetlica była tylko od 7, a my byli o 6:30. Miałaś tego dość. Tak, i on mi powiedział kiedyś, mama, dlaczego ty masz taką pracę, że w nocy mnie odprowadzasz i w nocy zabierasz ze szkoły? I ja tak pomyślałam, o Jezu, dziecko, naprawdę, muszę coś zmienić. No to akurat był taki krok, czyli jedno na drugie, tak, kwestia finansowa, kwestia, że muszę poświęcić więcej czasu dzieciom, bo tego już nie wrócę do tych czasów, jak oni byli mali, tak, dlatego postanowiłam, że zmieniam. I oczywiście, że z Żabką mogę poświęcić więcej tego czasu, czyli
Spokojnie odprowadzam dziecka, spokojnie zabieram. On czasami może przyjść do mnie do pracy, siedzieć tam, odrabiać lekcje, zjeść obiadek na przykład, bo mamy dużą ofertę. Wiesz, o czym myślę, Julia? Dzisiaj robisz ten biznes i nawet słuchając ciebie teraz, ja czuję, że to jest twoje, że ty się w tym dobrze odnajdujesz, tak? No, myślę, że tak. Ale pewnie na co dzień potrzebujesz cały czas rozwijać się, dokładać sobie nowych kompetencji. Jakich kompetencji czujesz, że nie miałaś, a musiałaś je znaleźć, żeby móc skutecznie robić własny biznes? No akurat może o tym, o czym już wspomniałam, tak? Organizacja taka zespołu i zarządzanie tym zespołem. Pilnowanie Bo zespołu, wcześniej- rozwiązywanie problemów Tak. zespołowych. A klienci? Czy to jest tak, że musisz się ich też uczyć, tej relacji z nimi, czy nie? Oczywiście, że jest z klientami tak samo. Tak samo, no bo wcześniej nie było tak, jak pracujesz w biurze księgowym, masz do czynienia tylko z komputerem i z cyferkami, tak naprawdę. A z A tu klientami... nagle masz do czynienia z humorami ludzi. Tak. To akurat był u mnie z tym problem. No ja tak czułam, tak, taki wewnętrzny, bo ja nie lubię tak dopytywać ludzi, tak naprawdę. No jak już mówiłam, że jak oni zaczynają sami, no to ja mogę im zadać kilka pytań, tak, jak tam u nich życie trwa. No i to akurat chyba w tym miałam takie problemy i muszę nauczyć się takich kompetencji. Sama jesteś trenerką też dzisiaj Tak. dla tych, którzy próbują wejść do tego biznesu albo wchodzą do tego biznesu i pewnie trafiają na różne pytania, wątpliwości, przeszkody. Jakie najciekawsze pytanie usłyszałaś, które umiałaś rozwiązać? Kogoś, kto wchodził do sieci? Od kandydatów? Aha. To były podobne problemy albo pytania, jakie ty miałaś? Nie wiem, już tak naprawdę nie pamiętam, które ja miałam pytanie, bo jak wchodziłam do sieci, to zupełnie było inaczej. Tak, szkolenia były mniejsze, czyli trwali krótszy okres, bo teraz uważam, że dla kandydatów naprawdę jest fajnie, że oni mają i finansówkę, bo no nie każdy zna się na finansach, tak? I Czyli ta uczą się tego, co Julia miała w małym palcu. Tak, i to szkolenie finansowe naprawdę otwiera im tak naprawdę oczy i inaczej oni już patrzą, czyli nie wchodzą tak do sieci. A twoim i zdaniem do to jest swojego fundamentalne, żeby zrozumieć Tak. właśnie Tak, finanse? ja uważam, że tak. Chociaż na takich podstawowych rzeczach, ale tak, muszą znać. Dopiero potem można dokładać wiedzę o ludziach, o budowaniu zespołu i tak dalej. No ja uważam, że to ma być Razem. na tym samym razem, tak. Ale finanse muszą być, bo dużo osób, które wchodzą do sieci, naprawdę nie mają do czynienia z finansami, tak? No w ogóle albo nie pracowali, No tak. albo... I dlatego to jest ważne i bezpiecznie przede wszystkim dla samych ludzi, które wchodzą. Mówisz o bezpieczeństwie. Czy ty się O czujesz w tym bezpieczeństwie. biznesie bezpiecznie? Tak, Bo go rozumiesz? tak, bo rozumiem. Masz też wsparcie w momentach, w których, zakładam, przychodzą słabsze dni, także biznesowo. Jak to działa wtedy? No w ogóle, jeżeli mówimy o wsparciu, to na przykład ja uważam, że wsparcie od Żabki ogromne jest. Ja po prostu byłam strasznie zdziwiona, jak na samym początku wchodząc do sieci, po prostu kierowali, mi się wydaje, że tak za rączką, krok po kroku kierowali, tak? Zakładając koncesję, pan dzwoni, na przykład, jeżeli by miałam swój własny biznes, no to tak naprawdę jeszcze jestem obcokrajowcem, no nie wiedziałam, gdzie iść, do sanepidu, do urzędu, tam jeden wniosek, tam drugi, tak trzeci, a to tak naprawdę albo musiałam by mieć jeszcze, nie wiem, prawnika, jeszcze osobę, która by mnie tak kierowała w tych wszystkich przypisach i urzędach. Multiinstrumentalistą trzeba być, to Tak, prawda. tak, czyli oczywiście, że wydałam jeszcze dużo kasy, tak, na... Kiedy takie- mówimy o obcokrajowcach, choć nie wiem, czy nie zrozum mnie źle, ale zastanawiam się, czy dla obcokrajowców są jakiekolwiek ułatwienia takie, żeby mogli też ten biznes prowadzić? Tak, teraz w ogóle, bo Żabka rozszerzyła swoje oferty dla obcokrajowców, bo wcześniej nie była To było tyle trudniejsze. dobrego, tak, była trudniejsza, czyli teraz muszą mieć po prostu 2 lata legalnego pobytu i na przykład kaucję albo poręczyciela. Wcześniej tak nie było, czyli ja miałam inne warunki wchodząc do sieci, a teraz oni mają i naukę języka polskiego, na przykład te odcinki byli nagrywane u nas w sklepie. Dziewczyna, która u mnie pracuje akurat, ona nagrywała to. Też Ukrainka? Tak. Czy to dla ciebie jest ważne, żeby tak dobierać zespół, czy to przypadek? Nie, to po prostu przypadek. To po prostu przypadek. Tak, dziewczyna akurat to ta dziewczyna, która przyszła do mnie sama. Dlatego to akurat przypadek. No, język polski się przydaje w robieniu tego biznesu, w rozmowie z klientami? Język polski? No tak, No oczywiście, tak. że.
Ja myślałam, że może pan cały ukraiński może również się przyda czasami, ale oczywiście, że to przecież podstawa. Jesteśmy w kraju polskim, musimy rozmawiać po polsku. Masz czas na pasję? Mam czas. A co cię kręci poza robieniem biznesu? No w ogóle lubię design i tak również sobie czasami Wiesz dlaczego oglądam. mówię oj, bo zdaje się, że w sklepie to nie możesz zaszaleć, nie? Musisz mieć to Nie, ustawione czasami tak, jak powinno być. wykorzystujcie swoje umiejętności, na przykład układając regale, albo na przykład robiąc jakąś promocję, albo na przykład teraz przed świętami wystawki fajne. To pomaga i zachęca ludzi akurat do zakupienia tego towaru, bo czasami my pakujemy i robimy zestawy już takie świąteczne i albo na przykład na święta, Dzień Kobiet robiliśmy takie zestawy. Już panowie nie zastanawiają się, co kupić, po prostu kupują już. Jak patrzysz dzisiaj na siebie, robiąc ten biznes, co ci daje najwięcej frajdy? W ogóle chyba poczucie bezpieczeństwa przede wszystkim, bo teraz żyjemy w takich czasach, że musimy o tym myśleć. I już widzę w połowie miesiąca, tak, planując mniej więcej, który obrot będzie i ile dostanę. No a po drugie oczywiście, że to, że mam taki lojalny czas pracy i grafik pracy, że nie muszę, jak mówiłam wcześniej, że być od Czyli możesz lepiej 8, planować życie. Planować tak mogę, czasami wyjechać, podróżować, jak mam już taki fajny, zgrany zespół. No i to akurat mi się podoba. Chyba daje taką wolność bardziej. Czyli nie mówię o takiej wolności, która nie pozwala kontrolować biznesu, tak? Ale my wiemy o tym, że jak pracowałam w biurze, no to cały czas musiałam być, tak? A urlop miała już zaplanowany 3 miesiące do przodu. Chcesz zostać tu? W Polsce? Tak. Czy to, że masz własny biznes też na tą decyzję wpływa? Nie, chyba raczej wpływa to, bo mój mąż w ogóle ma korzenie polskie, tak? Oni już dostali obywatelstwo, czyli oni i moje dzieci dostali już obywatelstwo. No i myślę, że zostaniemy. A tam dalej zobaczymy. Czyli nie planuję, teraz już tak naprawdę po tym wszystko, co się wydarzyło w moim życiu, nie planuję nic na takie dłuższe czasy. Czyli teraz jest dobrze i za to dziękuję. Co to znaczy być dobrym w prowadzeniu biznesu? Wiem, że powiedziałaś już o kompetencjach dbania o zespół, o własny rozwój, ale myślę sobie z takiej dużej perspektywy, czyli jak patrzysz na siebie jako, użyję tego słowa, obiecuję ostatni raz, bizneswoman, osobę, która prowadzi własny biznes, jakie kompetencje, jakie cechy charakteru się najbardziej przydają, jak czujesz? Ja uważam, że w ogóle my cały czas rozwijamy te kompetencje, tak? I Żabka nam w tym pomaga, bo mamy dużo szkoleń. Z tego bardzo się cieszę, bo ja akurat lubię cały czas, mi się wydaje, że brakuje mi tej wiedzy. I mi się wydaje, że nie będzie takiego momentu, gdzie ja powiem, że nie, już wszystko wiem, już wszystko znam, już niczego nie potrzebuję. Jakiej wiedzy szukasz? Jakiej wiedzy szukam? Chyba każdej. Mi się wydaje, że każda wiedza się przydaje. To już życie mnie nauczyło, że tą wiedzę zawsze mogę zabrać ze sobą. Tak? Przecież nie zabieram jakieś tam rzeczy, nie wiem, buty i jeszcze możesz tam zacząć talerzyki. wszystko na nowo. Tak, a tą wiedzę zawsze biorę, jadę i mogę wykorzystać gdzie Choć podejrzewam, że kiedy byłaś księgową, pracowałaś na jakichś danych. Ale powiedzmy, że one były ograniczone. Natomiast dzisiaj, prowadząc taki rodzaj biznesu, który jest oparty na danych, masz ich pod dostatkiem. Lubisz je czytać, analizować, wyciągać wnioski, dostosowywać się do tego, co ci mówią liczby? Tak. Ja w ogóle lubię liczby. W ogóle lubię. Czyli liczby mi chyba więcej powiedzą niż to, co jest napisane. Dlatego, jak mówiłam wcześniej, że cały czas patrzę jakieś raporty, wyszukuję jakieś inne, kombinuję z tymi raportami i to również pomaga mi w tym biznesie. I akurat jak w szkole kandydatów, to również im pokazuję różne takie rzeczy, które na przykład ja nie wiedziałam, jak wchodziłam do sieci. Oni już o tym wiedzą, szukają i to im również pomaga. Co ci daje ten design, ta pasja do tego? Po prostu daje taki relaks. I to chyba wszystko. Czyli nigdy nie planowałam, że będę zajmowała się tym w życiu. Tak? Po prostu organizacja w domu, może jakaś taka przyjemna bardziej atmosfera, żeby pięknie wyglądała. A w pracy, jak już mówiłam wcześniej, że po prostu staramy się do klienta zrobić na ile możemy we dwóch sieci. Tak, to taki fajną, miłą atmosferę. Gdyby dzisiaj wśród naszych widzów była kobieta, która, celowo mówię kobieta, bo chciałbym, żebyś była dla niej wiarygodnym przedsiębiorcą czy przedsiębiorczynią i chciałaby zacząć ten biznes, to o czym jednym powinna pamiętać?
decydując się na wejście? Kobieta, konkretna kobieta, no, że na początek będzie poświęcała dużo czasu. To naprawdę, to nie ukrywamy, że pierwsze kilka miesięcy to zamywało mnie od grom, czyli nie było tak jak teraz. Prawie po 10, po 12 godzin byłam tam, tak? I dlatego ta kobieta, która rozpocznie, musi na to uważać. Musi tak? się przygotować na to. Musi się przygotować, że tak będzie na początek, a dalej już jak będzie zgrany zespół, wszystko będzie w porządku, już zorganizowane, już opanowane wszystkie zestawienia, raporty i wszystko, no to już będzie czas na zarządzanie, na siebie, na życie i na wszystko. Zobacz, ładna wyszła kolejność, chociaż nie wiem, czy jest celowa, czyli zarządzanie, siebie, życie, wszystko. To jest ta kolejność, którą lubisz, czy siebie jest pierwsze? Nie. Chyba zawsze kieruję się bardziej rodziną, czyli mówią o siebie to jakby cała rodzina, tak? Czyli wszystko to, co robiłam cały czas dla nich. Ale udało się odnaleźć czas na to, żeby rozwinąć biznes. Tak. Tak, akurat, no bo uczymy dzieci, tak, a uczymy swoim własnym przykładem. Ja cały czas im powtarzam, że musicie rozwijać się, musicie się uczyć. Na przykład teraz moja córka również pracowała przez całe wakacje i wyjechała do Anglii, sama zapłaciła za ten kurs, wyjechała i ma teraz certyfikat C2 z angielskiego. Czyli cały czas im powtarzam, że musicie po prostu iść. Czasami jest pod górkę, i swoim przykładem im to pokazuję. Mogłam po prostu albo zostać na przykład w swoim kraju. Nie było to by najgorsze, tak? To, co mogłoby wydarzyć, ale uważając, że to, co się dzieje teraz, no to dobrze, że zdecydowałam się wyjechać. I cały czas im pokazuję, jak było trudno na samym początku i dla mnie, i dla nich, tak? Czyli tutaj ale nie ma teraz drogi na skróty. Nie. Nie. No, Z przekonaniem, na przykład, powiedz to z przekonaniem, nie ma tutaj drogi na skróty. no nie. Jeżeli chcemy rozwijać się, no to nie. Cały czas musimy iść do przodu i tak naprawdę u mnie jest cały czas jakby pod górkę. Ale to nie, że skarżę się. Ja to akurat lubię, bo poznajemy nowych ludzi, czyli nowych umiejętności, tak? Uczymy się cały czas czegoś nowego. Myślę, że we własnym biznesie każdym to jest właśnie to, co jest cechą tego wszystkiego. Nie? Codziennie coś nowego. Codziennie trzeba czasami zacząć na nowo. Codziennie jakiś inny problem do rozwiązania. Codziennie jakaś inna kłoda do usunięcia. Tak. No ja mówię, ja akurat lubię to, czyli dla mnie to i jest życie, tak? Julia, bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę. Dziękuję również bardzo.